Witam wszystkich, no i dzisiaj mamy kolejny dzień oblotów. Gołąbki coraz lepiej nam latają, coraz chętniej. Pogoda jest akurat fajna. Chętnie trenują. Coraz dłużej z dnia na dzień. Wlatały 10-15 minut, teraz to już się coraz dłużej wydłuża. Latają 25-30 minut. Odchodzą na troszeczkę. Także fajnie sobie latają, ścigają się. Widać, że wszystko jest w porządku. Część gołębi siedzi na jajkach partnerzy, ale ja robię takie wolne obloty i one sobie tak przez kilka godzin po prostu mogą wchodzić, wychodzić, latać. Na tyle, ile czasu mogę im poświęcić, to im poświęcam. Akurat przyjechałem właśnie niedawno z pracy, więc wypuściłem, i chętnie sobie gołąbki wyleciały, te, które miały ochotę, i sobie trenują. Sezon tuż, więc trzeba towarzystwo porządnie rozlatać. Już widzę, co niektórzy nawet wywożą, no ale to uważam, że to trochę za szybko na takie jeszcze wywózki. Myślę, że początek kwietnia to już tak będzie można coś zaczynać. O ile się pogoda nam nie popsuje. Także to wszystko bardzo fajnie wygląda. Się człowiek cieszy tymi ich oblotami. Drapieżnik trochę jakby ustąpił. Już tak nie atakuje, ale od wypuszczenia już 3 gołębi nie ma. Niestety. Ale fajnie, ochoczo latają. Młódki w rozpłodzie rosną. Już część pozwalałem na ziemię. Część już nowych jajek jest. Także wszystko w hodowli fajnie nam przebiega. Zaraz zerkniemy tutaj do gołębnika spodowego. Właśnie przyjechałem, dałem jeść. Karmię młodzież. Już część gołąbków młodych jest w podłodze. Pozwalałem, bo już rodzice gdzie jajka podnosiły. Już sobie tutaj fajnie tak radzą. Już następne, które trzeba będzie zaraz zrzucić na podłogę. Fajne takie agresiorki na puszu. Takie miglance. Tu kolejne eleganckie młodziki. Tutaj świeżo wczoraj zaobrączkowany. Jedno jajko pobiły roczne gołąbki. Także pięknie nam tutaj rosną. Trzeba troszkę im tu poogarniać w weekend. Tu takie fajne wyszły. Taki pstrokaty wyszedł. Ciekawy, co to za asior będzie. Samiczka niebieska, samczyk nakrapiany, ale jej dziadek był białolot i tam u kolegi też takie rzucały pstrę, ten nakrapiany, więc wyszedł taki fajny miglans. Zadziorek.
tutaj też już ładny młodek. No, też ten chyba już na jajka się pędzą. Ponownie, tu następne 2 miglance. Także, o jak widzicie, o jakiej tutaj, o werkałem nam się trafiło, fajnie, będzie białolotek, jak ojciec. Rodzice sobie pokarm pobierają. Tam mamy jajeczka. Także to wszystko bardzo ładnie nam się tutaj odbywa. O, tak jak wam mówiłem, część sobie wchodzi, wychodzi, głębi, reszta lata. O, jedne latają, drugie wychodzą, jedne wchodzą, trochę po trawniku łażą, skubią sobie, a jeszcze mogą sobie to robić. Zobaczcie, jak ładnie niektóre już fajnie gołąbki trenują. Nawet coś tam zaczyna kropić, ale to jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. Chodź, 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 chodź. O, niektóre tam się jeszcze pędzą. A teraz wejdziemy do środka, zobaczycie jak tam teraz to wygląda. O, widzicie, jedne siedzą na jajkach, tutaj sobie siedzą na jajeczkach, druga połowa lata, samczyki siedzą, tu nie ma, a tu jest, o. Siedzi sobie piękny, o. Chodź, chodź, próbuj, to będzie odkurzać niedługo. Tu też elegancko siedzi sobie. O. Tu też ma jajeczka, też sobie siedzi. No i tak widzicie, tak to wszystko ładnie wygląda. Część jajek będzie przełożonych, część jajek będzie plastików podłożonych. Moje gołąbki w tym roku nie będą wychowywać w tym sezonie młodych. O, tak, tak, tak. Nie będą wychowywały młodych. Będą leciały na sucho. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, wszędzie kał ok. Puch zrzucony, to znaczy, że jest dobrze. Zobaczcie ile tego puchu tutaj jest. Także bardzo dobrze. Czyli gołąbki pomału nabierają kondycji jakieś tam, żeby latać lepiej. No, bój się, nie bój, nie bój, nie bój. No, troszkę im tu pozaglądamy. Że wszystko elegancko. Wszystko elegancko się dzieje. O.
Część sobie usiadła, o, część lata. Zobaczcie, jak fajnie gołębie trenują same od siebie. Bardzo fajnie to wygląda. Ja lubię, jak się tak gołębie ścigają. Z dnia na dzień to jest coraz lepiej wygląda. Tutaj też robię jakby trochę powiększam gołębnik dla samic. Wykorzystałem taką tu, co miała być wolierka, bo w tym roku, że po prostu dużo mam tych gołębi, więc postanowiłem tutaj właśnie, o, już regał zamontowałem. Będzie on tutaj na takim ruszcie, już nie kupowałem klucz, tu będzie taka wentylacja, ten kurz, żeby tu uciekał, a u spodu zamontuję taką szufladę, żeby ten kał po prostu wysuwać na szufladzie, żeby mi tam nie zapychał tych kratek. I taki gołębniczek jeszcze tu będzie. Tu będziemy jeszcze tylko drzwi wytniemy. Będzie przejście po prostu. Tutaj jeszcze dla samiczek. Trzeba sobie jakoś radzić. I niebawem trzeba się tu brać już za porządki w gołębniku. Gołębi młodych. Trzeba to wszystko porobić, poszykować. Bo trzeba będzie niedługo młodzież przerzucać. No i tak to mniej więcej wygląda u mnie. Ale gołębie dzisiaj świetnie trenują. Aż się chce patrzeć niziutko nad domami. Bardzo ładnie to wygląda. Jak gołębie są zdrowe, to tą ochotę do latania od razu widać. Nic im nie przeszkadza, czy tam nawet deszczyk kropi, czy nie kropi, to one po prostu będą dobrze latać. Samiczki były trochę grubawe, bo samczyki chyba z 2 czy 3 razy zimą były wypuszczone ogólnie, ale samiczki nie były w ogóle puszczane. Ale jak je pędziły na jajeczka, to po prostu one trochę schudły, więc też dostawały już później bardzo lekką karmę. No i jak widać, na razie wszystko dobrze, nie widzę jakichś zwichrowanych skrzydeł, nic się nie dzieje. Także wszystko bardzo dobrze wygląda. O, ładnie lądują na klapę. Jeszcze trzeba tu trochę wszędzie ogarnąć te obejście. Jeszcze są niektóre. O. I pięknie. O, fajnie, fajnie. A się człowiek cieszy, że może już na to wszystko tak fajnie patrzeć. Gołębie też czują jakieś ciepło i to już całkiem inaczej się zachowują, tak jak i ludzie. Mogłoby być już słoneczka więcej.
ale już niebawem mam nadzieję, że te dni nadejdą, chociaż coś zapowiadają, że jeszcze ma być coś tam zimnawo. No a teraz przygotujemy karmę dla gołębi. A dzisiaj dostaną trochę błota. No, a damy im ze 2 łyżki tego do karmy. Zalotowy. Dostaną dzisiaj trochę. Jeszcze tam tego błota trochę. O. No i dzisiaj dostaną jeszcze do tego zioła. Damy zioła. I tam jest i drożdża, i jakieś tam inne różnego rodzaju zioła. To już dzisiaj dodamy. O, trochę kiepsko mi się nagrywa, jedną ręką trzymam telefon, drugim maszam, no ale jakoś trzeba sobie radzić. O, troszkę ta karma obecnie i zaraz gołębie to otrzymają. Karma podana. Gołąbki kupują. Bo nadały to i apetyt mają. Pięknie. No pięknie, tak. No a teraz robię karmę dla gołąbków rozpłodowych. Tu mam w słoiku, tak mi się już kończy, olej czosnkowy własnej roboty. Plus chwilę wam pokażę, dolałem 4 łyżki. Trzymamy to.
Teraz do karmy. Ja dodaję taki Ovomix, to taki susz jajeczny, bardzo ładny zapach ma. Sypuję. O, na razie starczy. I do tego jeszcze dodamy zaraz sobie tu włożyłem takie pudełko, ale to jest nic innego jak Bobiko, takie mleko w proszku. Dodatkowo jeszcze damy parę łyżeczek. Żeby młode nie rosły. Ale tu jest dużo różnych stanów, tutaj susz jajeczny. I tak nam się prezentuje ta karma. Za chwileczkę pójdę, podam gołąbkom w gołębniku rozpłodowym. A teraz przygotuję mieszankę minerałów, gritów na gołąbków. Ja to mieszam sobie kilka, to są na przykład takie. Te bodajże są chyba z MDMA, o ile pamiętam, o takie gołębi 25 kg. Pamiętam też ile to kosztowało, w granicach 50 czy 60 zł, plus upłaciłem 57 zł za cegłę. Ona tak wygląda. Ja mieszam po prostu te dwa grify z sobą. O, takie coś wychodzi. Też idę podać to gołębiom w rozpłodzie, bo już wyjadły. Ja daję im 2-3 razy w tygodniu, w zależności jak tam dużo tego pobierają. Gołębie chętnie pobierają. W rozpłodzie grit jest im cały czas potrzebny, świeży. Więc ja tak 2-3 razy w tygodniu minimum jak świeży grit sypię. Trzeba tym gołębiom zapewnić jak najwięcej różnorodności, dlatego że one nie latają, to są cały czas w zamknięciu, więc trzeba im po prostu i warzywa podawać, i minerały, i wszystko co najlepsze, żeby były w formie i żeby miały ładnie odchowane młode. Także rozpłód jest najważniejszą częścią hodowli. A następnie jest gołębnik lotowy. Jak wychowamy zdrową młodzież, będziemy mieć zdrowe gołębie, to i będą konkursy i będzie większa satysfakcja z tego hobby. Jak to ktoś powiedział, że gołębnik rozpłodowy jest złotem, a gołębnik lotowy srebrem. No i tu się trzeba zgodzić w 100%. Nie pamiętam, czyje to były słowa, ale w każdym bądź razie jak najbardziej trafne. Teraz jak już ta jedna partia młodych będzie odchowana,
i przerzucona na gołębnik, to wtedy zrobię sprzątanie w gołębniku i będziemy czekać na następne pokolenie. Dzisiaj w twojniku też dostały witaminy do mojej wody, także wszystko co najlepsze dostają. Widać, że bardzo miały wielką chęć na minerał. Jak są świeże, zawsze z wielką chęcią do tego biegną. Trzeba w tygodniu zrobić jeszcze kąpiel, bo jeszcze ich nie kąpałem. Nie wiem kiedy. Może w weekend im zrobię taką kąpiel, żeby się też odświeżyły. No i czekamy na następne pokolenia. Kochani, no to tyle z mojej hodowli. Jeśli Wam się filmik podobał, no to zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Tyle na dziś z mojej hodowli. No i do usłyszenia. Dobry lot.